drugiej połowie lat 70. wiele się wydarzyło w firmie Atari. W 1976 roku firma została sprzedana kompanii Warner Communications za $28 milionów. Nolan Bushnell zostaje usunięty ze stanowiska prezesa firmy w 1978 roku, a jego miejsce zajmuje Ray Kassar, biznesmen z harwardzkim wykształceniem. Natomiast sam Bushnell po odejściu otwiera sieć rodzinnej restauracji Chuck E. Cheese Pizza Time Feature. Na rynek zostaje wypuszczona konsola do gier Atari VCS oraz domowe komputery Atari 400 i 800. Tymczasem w salonach gier ludzie byli pochłonięci graniem w japońską grę pod tytułem Space Invaders, która w niedługim czasie w samych Stanach Zjednoczonych sprzeda się w nakładzie ponad 60 000 sztuk. Atari nie mogło siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak produkt z Japonii zaczyna wypychać ich z pozycji lidera na rynku amerykańskim, więc postanowili przeciwdziałać tej inwazji jak najszybciej. Do stworzenia nowej gry przydzielili dwóch inżynierów: Ed Loga, który wcześniej stworzył dla firmy grę Super Breakout, ulepszoną wersję gry Breakout z 1976 roku, oraz Lyla Rainsa, który współpracował przy wielu grach m.in. w Atari Football i Jet Fighter. Lyle Rains podczas rozmowy z Ed Logiem powiedział, że kiedyś widział grę, w której dwóch graczy sterowało statkiem kosmicznym i każdy z grających miał na celu zniszczyć się nawzajem. Jednak jako przeszkoda na środku ekranu znajdował się meteor, który blokował strzały. To, co go zdziwiło, to to, że gracze przez część czasu strzelali właśnie do meteorytu. Ed Log, słysząc to, zaproponował, że skoro tak chętnie strzelali do niego, to stwórzmy grę, gdzie będzie możliwość ich niszczenia, a żeby nie było za prosto, to po trafieniu meteoryt miał się dzielić na mniejsze części. Pomysł od razu spodobał się Lyle'owi i tak w 1979 roku wychodzi jedna z najlepszych gier w historii elektronicznej rozgrywki – Asteroids. Zasady gry są bardzo proste. Otóż gracz, sterując statkiem w kształcie trójkąta, ma za zadanie zniszczyć wszystkie znajdujące się asteroidy na ekranie. Po każdym trafieniu asteroida dzieli się na dwa mniejsze, a te z kolei na dwa jeszcze mniejsze odłamki latającej skały, które poruszają się z losową prędkością i dopiero wtedy można było je ostatecznie zniszczyć. Oprócz samych asteroidów od czasu do czasu pojawią się dwa latające spotki. Jeden mniejszy, a drugi większy. Ten większy był wolniejszy i strzelał niczym szturmowiec z Gwiezdnych Wojen, a z kolei mniejszy był jego całkowitym przeciwieństwem. Przez to przebywanie w jego pobliżu wiązało się z ogromnym ryzykiem bycia trafionym przez niego, co strasznie wkurzało graczy. Jednak jak komuś się udało go zestrzelić, to dostawał naraz najwięcej możliwych punktów, czyli 1000. Po zniszczeniu wszystkich obiektów trzeba się przygotować na następną falę asteroidów, których będzie więcej niż wcześniej. Czasami na ekranie mogło się pojawić tyle latających skał, że twórcy dali grającym opcję skoku w czasoprzestrzeń, który to przycisk na konsolecie znajdował się na środku. Potem Ed Log stwierdził, że to było złe położenie tego czasem jedynego koła ratunkowego w ekstremalnych sytuacjach. A w praktyce wyglądało to tak, że kiedy gracz naciśnie ten przycisk, to statek znika i pojawia się w losowym miejscu na ekranie. Niestety skok w czasoprzestrzeń mógł się zakończyć porażką, dlatego używać go powinno się jak najrzadziej. Ważna też jest celność, bo statek może naraz wystrzelić tylko 4 pociski i jak żaden z nich nie trafi, to trzeba poczekać chwilkę na ponowne odpalenie serii strzałów. Ważną rzeczą do powiedzenia jest również możliwość przelecenia statkiem przez ramę ekranu, by znaleźć się po przeciwnej stronie. Tak samo przelatują nasze pociski, ale uwaga, taką samą właściwość mają pociski latających spotków oraz same asteroidy. Oprócz tego gracz za każde zdobyte 10 000 punktów otrzymuje dodatkowe życie. Ed Log nie zapomniał również dodać możliwości zapisywania najlepszych wyników osiągniętych w grze, co było też jedną z głównych przyczyn, dla której ludzie tak ochoczo grali w Space Invaders. Ale tutaj dodano możliwość wpisania własnych inicjałów i wyświetlania tablicy z najwyżej zdobytymi punktami, którą to Log podpatrzył i skopiował z gry Starfire firmy Exidy. Te proste zasady przyczyniły się do stworzenia gry, która w najbliższym czasie opanuje salony gier. Zapowiedź tego mogli zobaczyć już sami twórcy na własne oczy przed oficjalną premierą. Ed Log powiedział, że podczas przeprowadzenia testów w jednym z lokali w mieście Sacramento w stanie Kalifornia był świadkiem bardzo ciekawej sytuacji. Otóż pewna osoba podeszła do gry Asteroids i straciła wszystkie życia w ciągu około 20 sekund, ale chwilę potem wyciągnęła kolejną monetę, by grać dalej.
Inżynier myślał, że człowiek zrezygnuje z dalszej gry po tak szybkiej przegranej, ale tak się nie stało. Ed Locke potem starał się sobie wytłumaczyć, że grał dalej, bo miał świadomość tego, że przegrał tylko z własnej winy, a nie z niesprawiedliwej przewagi gry. Ogromna popularność Asteroids cieszyła się również wśród pracowników firmy Atari. Wiele osób, jeśli miało czas i możliwość, zmierzali do stanowiska pracy Eda, aby pograć. Czasami strasznie go to denerwowało i nieraz musiał wyganiać swoich kolegów, by móc w pokoju pracować. W szczególności w pamięci zapadł mu Owen Rubin, który lubił przychodzić i wypełniać całą tablicę z wynikami swoimi inicjałami, przez co Ed Locke musiał następnego dnia resetować urządzenie, by móc dalej go testować. W końcu zdecydował się, że tak przeprogramuje grę, że za każdym razem, gdy wpisze się inicjały Rubina, to na ekranie wyświetlą się inicjały Eda Logga. Wkrótce Owen zgłosił to jako usterkę. Na pewno musiał być mile zaskoczony, gdy się dowiedział, że to było celowe działanie. Gdy automaty z Asteroids weszły na rynek, nastąpiła istna euforia związana z grą. Ludzie wrzucali monety za monetami, by dewastować kolejne fale asteroidów. Asteroid stało się tak popularne i popyt na nie był tak wysoki, że anulowano produkcję wcześniej wydanej gry pod tytułem Lunar Lander, która, krótko mówiąc, nie okazała się sukcesem. Ciekawostką jest fakt, że Asteroids bazował na zmodyfikowanej płycie gry Lunar Lander, której sam twórca Howard Dellman specjalnie ją przerobił, by gra mogła m.in. odtwarzać 13 unikalnych dźwięków. By jak najszybciej zaspokoić zapotrzebowanie rynku na Asteroids, postanowiono, by 200 automatów sprzedać w automatach Lunar Lander. Niedługo do twórców dotarła wiadomość, że znaleźli się tacy maniacy, którzy zdobyli więcej punktów niż pierwotnie autorzy planowali, a dokładnie ustawili, że limit punktacji w grze to 99 999 i gdy się ją przekraczało, to licznik automatycznie się zerował. Bardzo ich to zaciekawiło i chcieli sami sprawdzić, jak oni tego dokonali. Zaobserwowano wtedy jedną z najczęściej używanych trików, zwany później The Lurking Strategy. Jego użycie polegało na tym, że gracz zostawiał na ekranie jedną, góra dwa latające asteroidy, a następnie ustawiał się w określonym miejscu, by móc zestrzelić pojawiające się latające spotki. Strategia wzięła się stąd, że spotki pojawiały się tylko albo z prawej, albo z lewej strony ekranu oraz tego, że po ujawnieniu się przez sekundę nie strzelały do gracza, przez co istniała możliwość zniszczenia ich i uzyskania punktów. Dla przypomnienia, mniejszy spodek daje 1000 punktów. Ed Locke specjalnie zaimplementował te sekundowe opóźnienia, ponieważ podczas testów dostała głosy niezadowolenia, że w momencie, kiedy nasz statek znajduje się blisko krawędzi ekranu, a w tym samym momencie pojawi się latający obiekt, to automatycznie nasz pojazd zostaje zniszczony i to bez chwili na reakcję. Gracze jednak postanowili to wykorzystać na swoją korzyść, co spowodowało, że wielu grających grało na jednej monecie od kilku do nawet kilkunastu godzin. Chociaż opanowanie samej strategii nie było łatwą sprawą, to wystarczyło, aby wkurzyć niektórych właścicieli automatów, którzy twierdzili, że ponoszą straty z tego tytułu. Dlatego też Ed Locke postanowił naprawić ten problem w nowszych modelach gry, co z kolei doprowadziło do ciekawej sytuacji, gdzie gracze specjalnie szukali automatów, gdzie ta strategia działała, a unikali tych, gdzie ona nie działała. Mimo wszystko i tak nie przeszkodziło to niektórym w biciu światowych rekordów i pierwszy z nich był ustanowiony w 1982 roku przez 15-letniego Scotta Scafrana, który grając w Asteroids przez cały weekend zdobył ponad 41 336 440 punktów. I ten rekord utrzymywał się przez około 28 lat, póki w 2010 roku John McAllister go nie pobił, rejestrując całe wydarzenie na żywo przez internet. To tylko udowadnia, że wysokie osiągnięcia w Asteroids są piekielnie trudne do zdobycia. Niestety Scott Scafran nie mógł osobiście podziękować Johnowi, ponieważ zginął w 1989 roku z powodu upadku z dachu domu, kiedy próbował ściągnąć z niego swojego kota.
W Asteroids grała nie tylko młodzież, ale również dorośli, którzy często po pracy czy w czasie przerwy na lunch wybierali się do salonu, by zagrać przynajmniej jedną rundę. To zjawisko zostało ciekawie opisane w artykule pod tytułem Invasion of the Asteroids w lutowym wydaniu magazynu The Esquire z 1982 roku, gdzie m.in. możemy znaleźć takie oto wypowiedzi. Zrezygnowałem z lunchu jako część mojej dziennej rutyny, powiedział 34-letni makler giełdowy. Wolę pograć niż zjeść. Około godziny 4 mój brzuch zaczyna burczeć, ale Asteroids czyni ze mnie szczęśliwego człowieka. Albo Asteroids to narkotyk, mówi Doug McIntyre, międzynarodowy menadżer do spraw marketingu z wydawnictwa Time Incorporation. Kiedy grasz, reszta świata przestaje istnieć. Nie słyszysz, co się wokół ciebie dzieje. Ludzie mogliby niszczyć krzesła ponad głowami, a ty byś tego nie zauważył. Z tego samego numeru z artykułu pod tytułem How to Win at Asteroids możemy się dowiedzieć, jak pracownicy Atari nazwali latające spotki, a nazwali je mniejszy Mr. Bill, a większy Mr. Slago. Były to imiona postaci z popularnego programu telewizyjnego z tamtych lat pod tytułem The Mr. Bill Show, gdzie głównym bohaterem była plastelinowa postać Bill, która w każdym odcinku kończyła źle. Natomiast pan Slago był prześladowcą Billa i jak nadarzała się okazja do zrobienia mu krzywdy, to z niej korzystał. Niedługo po publicznym ogłoszeniu nazw, Ed Locke dostał list od prawnika i przedstawiciela marki The Mr. Bill Show, w którym zawarto nakaz zaprzestania używania tych nazw. Istnieje też inna ciekawa historia związana z grą Asteroids. Otóż wewnątrz firmy stworzono taką wersję gry, gdzie zamiast latających spotków pojawiały się latające żółwie. Ten żart był związany z jednym z pracowników Atari, Franka Balooza, który podczas spotkania często przedstawiał pomysł na grę pod tytułem Turtle Races, gdzie gracz miał sterować żółwiem podczas wyścigu, uwaga, swoim własnym głosem. Jego wizja kontroli nad żółwiem polegała na tym, aby gracz musiał kontrolować swój ton głosu, by nie był za głośny, ponieważ w zamierzeniu autora żółw miałby się ze strachu chować w skorupie na kilka sekund. Pomysł, choć nowatorski, został przez resztę grupy łagodnie mówiąc wyśmiany. Przeróbka Asteroids dla Franka Balooza roboczo nazywała się Turtleroids. To nie był jedyny żart od strony jego kolegów, bo jeszcze zrobiono mu numer, gdzie do szklanki z wodą włożono żółwia zabawkę. W końcu na kolejnym posiedzeniu, gdy ponownie mu przypomniano o grze z żółwiami, Frank stanął i wrzasnął: dosyć, koniec z żółwiami. Szkoda, że jego pomysł nigdy nie został zrealizowany, bo osobiście z wielką chęcią bym w to zagrał. Patrząc na samą grę i jej wpływ na grających, to ciężko przyjąć do wiadomości, że gra mogła wyglądać inaczej. Otóż Lyle Rains pierwotnie chciał, aby gra została stworzona przy wykorzystaniu grafiki rastrowej, ale Ed Locke przekonał go, że lepiej będzie jak zostanie zastosowana grafika wektorowa, która pozwalała na wyświetlanie obrazów wyższej rozdzielczości bez jej straty jakości, dzięki czemu sterowanie statkiem było prostsze i bardziej intuicyjne. A wtedy ta wysoka rozdzielczość wynosiła 1024×760 pikseli, podczas gdy grafika rastrowa pozwalała na wyświetlenie w rozdzielczości 320×240 pikseli. Oprócz tego zaimplementowano technologię zwaną QuadraScan, która pozwalała na wyświetlanie w różnych miejscach asteroidy, jak i również ustalało losową prędkość poruszania się dla nich. Nie dowiemy się już nigdy, co by było, gdyby jednak zaimplementowali w grze Asteroids grafikę rastrową. Wiemy natomiast, że w ciągu pierwszego roku automaty z grą przyniosły zysk w wysokości $150 milionów, a w najbliższych latach wartość ta osiągnęła ponad $500 milionów i sprzedało się jej ponad 70 tysięcy sztuk w samej Ameryce, pobijając tym samym wynik sprzedaży gry Space Invaders. Jako ciekawostkę dodam, że 50-tysięczny automat został specjalnie pozłacany oraz nagrano specjalną piosenkę na temat Asteroids pod tytułem Hyperspace z albumu Pac-Man Fever. Ta bardzo dynamiczna gra, która zmuszała graczy do obserwacji tego, co się dzieje na ekranie ze wszystkich stron, a nie jak było w przypadku Space Invaders tylko z góry, doprowadziło wkrótce do stworzenia oficjalnego sequela w postaci Asteroids Deluxe.
w 1981 roku, gdzie główne zasady rozgrywki zostały niezmienione, jednak ta wersja różniła się od poprzedniej przede wszystkim wyglądem statku, zamiany opcji skoków czasoprzestrzeń na rzecz tarczy osłaniającej oraz dodania nowego typu obiektu, którego jak gracz trafi, podzieli się na kilkanaście szpiczastych części, które zaczną ścigać statek. Jeszcze tego samego roku postanowiono stworzyć domową wersję gry Asteroids na konsolę Atari VCS, gdzie do stworzenia gry projektant Brad Stewart zastosował po raz pierwszy technikę zwaną The Bank Switching, która pozwoliła na zwiększenie pojemności pamięci na kartridżu ze standardowych 4 na 8 KB. Sama gra natomiast oferowała aż 66 różnych trybów rozgrywki, gdzie gracz mógł wybrać, z jaką prędkością mają się poruszać asteroidy oraz czy statek ma mieć możliwość albo skoków czasoprzestrzeń lub też włączenia tarczy osłaniającej, bądź możliwości natychmiastowego obrotu statku o 180 stopni. Oprócz tych dwóch gier powstało jeszcze wiele innych wersji na różne sprzęty. Asteroids jest też idealnym przykładem gry stworzonym według zasady Easy to Learn, Hard to Master. I tak jak Nolan Bushnell powiedział, wszystkie najlepsze gry są proste do nauczenia się, ale trudne do opanowania. Powinny nagradzać za pierwszą monetą, jak i za setną. To byłoby na tyle na temat gry Asteroids. Materiał przedstawił wam Baju, mam nadzieję, że się wam podobało i do zobaczenia w następnym odcinku.